Several years ago, I read a book called Lean In by Sheryl Sandberg. Kilka lat temu przeczytałam książkę Lean In autorstwa Sheryl Sandberg. And this book talked about how success was possible if you put your energy and focus and all of your energy and focus to achieve your professional ambitions. Ona tam pisze o tym, jak można osiągnąć swoje cele, jeśli całą uwagę, skupienie skieruje się na ten jeden obszar, w którym chcemy coś osiągnąć zawodowo. She talked about delegating everything else, or as much as possible, to other people. Pisze o tym, żeby delegować jak najwięcej na innych ludzi, tak, co tylko się da. To fully lean into your work. Abyś mógł się naprawdę poświęcić swojej pracy. Now, I have always been very ambitious. Ja zawsze byłam bardzo ambitna. And excited to have a profession. I bardzo się podekscytowana swoim zawodem. But I was also and have also been very excited to be a mother. Ale też bardzo zawsze chciałam być matką. So I have 3 kids. Mam dziś 3 dzieci. And I always struggled with this idea of being professional but not compromising my children. Zawsze wyzwaniem było dla mnie to, aby być profesjonalistką, ale jednocześnie nie zaniedbać mojej roli matki. So excuse me, Christina, how old are your kids now? 10, 13 and 16. Ile lat mają twoje dzieci? 10, 13 i 16. Julia is 16. Julia just turned 16. Julia właśnie 16 lat skończyła. So I've been juggling my mother role and my career role. Żonglowałam tymi 2 rolami matki i profesjonalistki. And I did not connect with this idea of fully investing in my work because I did not want to compromise my children. Więc jakoś nie bardzo przemawiała do mnie ta koncepcja, żeby się w pełni poświęcić pracy, bo nie chciałam zaniedbywać roli matki. And there's a feeling I hear from people who, when we are investing in our careers or investing with our kids, there's often a guilty feeling that we should be investing in the other area. I słyszę często takie głosy od ludzi, że kiedy poświęcamy się jednej z tych stron, to mamy takie poczucie winy, że zaniedbujemy drugą rolę, prawda, zawodową czy rodzinną. So I decided there had to be a different way of achieving success. Więc pomyślałam, że musi być jakiś inny sposób na to, żeby osiągać sukces. One where you didn't have to feel bad when you were focusing on something in your life. Taki, przy którym nie będzie się miało wyrzutów sumienia, kiedy człowiek się skupił na jednym obszarze swojego życia. And I thought about Brian, my father. Pomyślałam o Brianie, moim tacie. Brian, one of his biggest values is family. I dla Briana wielką wartością jest rodzina. And he demonstrates that by working. I on okazuje to pracując. Because to him, being a provider is a way of taking care of his family. Bo dla niego ta rola Very male. ojca utrzymującego rodzinę jest sposobem na okazywanie troski o tę rodzinę. For me, one of my biggest values is also family. Dla mnie również rodzina jest jedną z najważniejszych wartości. But the way I demonstrate that is time. Ale ja okazuję swoją troskę, oferując mój czas. So not right and wrong, but different. Więc nie ma tu właściwego i niewłaściwego podejścia, są różne podejścia. And I started to think that balance is not a scale of work and life. Więc ja doszłam do wniosku, że równowaga to nie jest taka waga pomiędzy pracą a życiem. Balance is like a calibration of every aspect of your life. Równowaga polega bardziej na skalibrowaniu każdego aspektu swojego życia, po ustawianiu. They have these balance boards for exercise that you stand on and you have to move so that it stays stable. Są takie urządzenia do ćwiczeń, prawda, gdzie się stoi na takiej kuli i trzeba utrzymywać równowagę w różnych kierunkach. I couldn't bring it in my suitcase. Nie zmieściła mi się do walizki. But the idea is that you have to figure out what is the right balance for you. Ale chodzi o to, że musisz wyczuć w którymś momencie, jaki punkt równowagi będzie właściwy dla ciebie, prawda? And out of this idea came the book that Brian and I wrote, Find Your Balance Point. I z tego właśnie wywodzi się pomysł książki, którą napisaliśmy razem z Brianem, Znajdź swój punkt równowagi. And what a balance point is it is a starting point for each one of you. I do tego punktu równowagi dochodzimy od punktu początkowego, który każdy z nas ma. Because the key to success is to start from the right place. Bo kluczem do sukcesu jest zacząć w odpowiednim miejscu.
And the idea is in karate, there is ready stance before you spar. W karate na przykład, zanim zaczniesz zadawać ciosy, musisz stanąć w odpowiedni sposób. Jest pewna właściwa postawa wyjściowa. And in ballet, there is first position. W balecie jest pozycja pierwsza. If you're going to paint, you prime the canvas. Jeśli masz malować, musisz najpierw zagruntować płótno, prawda? If you're going to bake, you set the oven. Jeśli masz upiec coś, musisz najpierw rozgrzać piec. Everything has a starting point. A więc wszystko ma swój punkt wyjścia. And so your balance point is your starting point. I dla Ciebie punkt równowagi jest takim punktem wyjścia właśnie. So what does it feel like when you're operating from your balance point? Jakie to uczucie, kiedy człowiek działa, będąc w tym swoim punkcie równowagi? Not only are you grounded, but you are clear and confident and strong in the actions you take. Nie tylko czujesz się pewny, stoisz obiema nogami na ziemi, ale czujesz się też silny i pewny w działaniach, które podejmujesz. Each day holds meaning. Every minute you spend is worthwhile and is a reflection of something you care about. Każdy dzień ma swoje znaczenie, każda minuta jest związana z czymś, na czym Ci zależy, więc się liczy. How do we operate from our balance point? Jak działamy w oparciu o swój punkt równowagi? We consciously choose the actions we take throughout our entire day. Stale wybieramy, decydujemy się na działania, jakie podejmujemy w trakcie każdego kolejnego dnia. Based on our values and goals for every area of our life. W oparciu o nasze wartości i cele w każdym obszarze naszego życia. We are proactive in how we are spending our time. Jesteśmy proaktywni w wybieraniu swoich zajęć w danym momencie. What happens when we are reactive is that we check our emails and start answering other people's requests before we take care of our tasks. A jak wygląda przeciwieństwo? Kiedy jesteśmy reaktywni, to na przykład odpowiadamy na wszystkie e-maile, które do nas przychodzą w pierwszej kolejności, zamiast zająć się tymi rzeczami, które naprawdę chcemy robić, prawda, na których nam zależy. How many of you have ever spent a day very busy doing many things and at the end of the day you felt like you've accomplished nothing? Kto z Was przeżył kiedyś to, że miałeś bardzo zajęty dzień pełen różnych wydarzeń, a wieczorem stwierdzasz, że nie osiągnąłeś niczego, prawda? That's because we're not choosing what we're doing things for other people. To dlatego, że nie my wybieramy to, co robimy, tylko robimy mnóstwo rzeczy dla innych ludzi. When you operate from your balance point and you have clarity about what you're doing and why you're doing it, A kiedy startujesz z tego swojego punktu równowagi, jesteś świadom tego, co robisz i dlaczego to robisz, it's much easier to set boundaries. to o wiele łatwiej jest postawić granice. When we know what we're saying yes to, Kiedy wiemy, czemu mówimy tak, it's much easier to say no. o wiele łatwiej jest powiedzieć nie. So, how do you know when you're not operating from your balance point? A więc po czym poznać, że nie działasz ze swojego punktu równowagi? You feel distracted, short-tempered, guilty. Czujesz się rozproszony, masz poczucie winy, czujesz się poirytowany, detached, rozproszony and at the end of the day you feel like you haven't accomplished much. i pod koniec dnia czujesz, że nie osiągnąłeś zbyt wiele. So I want to teach you all how to establish your very own balance point. Chciałabym Was nauczyć, jak znajdować ten swój punkt równowagi. But before we can do that, we have to reflect on the goals and values that we have in every area of our lives. Ale najpierw musimy sobie uświadomić, jakie mamy wartości w każdym obszarze naszego życia i zasady.